Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik, a mianowicie wczoraj nagrałem Wam film taki o niebieskim deszczu, o pogodzie i tak dalej, co to się dużo dzieje. Wielu z Was, no może nie tak aż wielu, no ale niektórzy do końca nie mogą z takimi rzeczami się pogodzić i tak dalej, że coś takiego w ogóle ma miejsce, że jak to jest możliwe. No, nie będę nikogo przecież przekonywać do jakichś tam różnych rzeczy i tak dalej, do jakichś stwierdzeń, czy w coś uwierzyć i tak dalej. Ja Wam po prostu coś innego wstawię, taki jeszcze jeden inny, dość ciekawy film. Wysłuchajcie go sobie po prostu, wyciągnijcie sami wnioski z tego, że takie rzeczy jak sterowanie pogodą czy coś takiego to nie jest żadna bajka, ponieważ to już jest znane naprawdę od bardzo, bardzo dawna. Wstawię Wam tutaj taki malutki dokumencik teraz, który sobie zobaczcie. Muszę to po prostu tak wstawiać tutaj, żebym ja też był, bo jak to wstawię w całości, to mi to prawdopodobnie nie przejdzie, bo mogą być tam jakieś prawa i tak dalej, autorskie, różne takie rzeczy. A wstawiając coś takiego na poczet na przykład swojego własnego filmu, takie małe okienko, to mogę coś takiego wstawić, to tutaj nie ma z tym większego problemu, tylko żeby to po prostu nie było na całym ekranie, także będziecie musieli teraz chwilkę tutaj na mniejszy ekran popatrzeć i posłuchajcie sami sobie tego, co tutaj teraz usłyszycie. Wielu ludzi cieszy się widokiem deszczu. Niektórzy nie zwracają nawet na niego uwagi. Jednak amerykański żołnierz postrzega wodę spadającą z nieba nie jako deszcz, ale potencjalną, którą można wykorzystać w działaniach wojennych. Chmury powstają z bardzo zimnej pary wodnej, która skrapla się i zamarza na cząsteczkach, takich jak pył, popiół, cząsteczki lodu, tworząc krople wody czy też zarodki lodu. Ponieważ para wodna nie może przekształcić się w zarodki lodu, dopóki temperatura nie spadnie do około -40 stopni Celsjusza, cząsteczki wody wykorzystują te stałe substancje jako nasiona do tworzenia lodu w znacznie wyższych temperaturach. Zasiewanie chmur wykorzystuje tę właściwość schłodzonej pary wodnej, dodając więcej stałych substancji do chmury, co umożliwia schłodzonej parze wodnej kondensację i przekształcenie się w lód. Zasiewanie chmur zostało odkryte w 1946 roku przez Vincenta Schaeffera podczas badań nad oblodzeniem samolotów w laboratoriach General Electric. Pan Schaeffer używał komory chłodzącej utrzymywanej w temperaturze poniżej zera, aby tworzyć sztuczne chmury i przeprowadzać eksperymenty. 13 lipca 1946 roku Schaeffer przyszedł do pracy i zauważył, że jego komora chłodząca została wyłączona. Aby szybciej ją schłodzić, włożył do niej blok suchego lodu. Gdy tylko to zrobił i wziął oddech, zauważył, że wokół suchego lodu utworzyła się niebieska mgiełka wraz z milionami kryształków lodu. Schaeffer szybko zdał sobie sprawę, że odkrył sposób na przekształcanie przechłodzonych kropelek wody w kryształki lodu. Chciałbym zabrać Państwa do laboratorium i pokazać kilka eksperymentów, które doprowadziły nas do prób na otwartym powietrzu, polegających na przekształcaniu chmur w śnieg. Używając domowej zamrażarki, takiej jak ta, której temperatura wynosi około -17 stopni Celsjusza, możemy stworzyć schłodzone chmury, podobne do tych w naturalnej atmosferze. Oddychając do pudełka, wilgotne powietrze z oddechu kondensuje się i tworzy chmurę. W ciągu kilku sekund ta chmura ochładza się do temperatury -17 stopni Celsjusza, a każda wilgotna substancja umieszczona w tym pudełku tworzy chmurę. Umieszczając tę chmurę w komorze, możemy wykonać na niej różne eksperymenty, by sprawdzić, czy da się przekształcić tę przechłodzoną chmurę w śnieg. Ta chmura składa się z kropelek ciekłej wody, które nie są jeszcze kryształkami lodu. Jednak poprzez dodanie maleńkiego kawałka suchego lodu i zadrapanie go, aby kilka drobnych fragmentów dostało się do chmury, powstają długie smugi, podobne do smug kondensacyjnych samolotu. Zawierają one miliony mikroskopijnych kryształków śniegu,
które szybko rosną i przyjmują dokładnie takie same kształty jak naturalne płatki śniegu podczas śnieżycy. Około miesiąc później kolega pana Schaffera, dr Bernard von Guth, rozpoczął eksperymenty z jodkiem srebra. Odkrył, że jodek srebra również zasiewał przechłodzoną parę wodną, ale w inny sposób niż metoda Schaffera. Metoda Schaffera polegała na wykorzystaniu niezwykle niskiej temperatury suchego lodu do kondensacji pary wodnej w lód. Natomiast metoda doktora von Gutha opierała się na strukturze chemicznej jodku srebra, która jest bardzo podobna do lodu. Pierwsza próba zasiewania chmur miała miejsce 13 listopada 1946 roku w północnej części stanu Nowy Jork. Schaffer i pilot Curtis Talbot spowodowali niewielkie opady śniegu w pobliżu Mount Greylock w zachodnim Massachusetts, zrzucając 6 funtów suchego lodu 4000 metrów nad chmurą o długości 4 mil. Choć opady śniegu były nieznaczne, był to ogromny krok naprzód w dziedzinie modyfikacji pogody. Pod koniec lat 40. XX wieku przeprowadzono wiele eksperymentów na pustyni Nowego Meksyku. Pan Schaffer nazwał operację projektem Cirrus. Eksperymentowali z suchym lodem, jodkiem srebra, a nawet zamrożoną wodą. Jak podają źródła, eksperymenty te były przyczyną dziesiątek burz deszczowych, a podczas jednej z nich uwolniono około 200 miliardów galonów wody. Podczas wojny w Wietnamie Stany Zjednoczone poszukiwały kolejnych niekonwencjonalnych metod zdobycia przewagi nad Wietkongiem. Dlatego zainteresowano się zasiewaniem chmur. Głównym celem zasiewania chmur w Wietnamie było przedłużenie pory monsunowej, zmiękczenie dróg, wywoływanie osuwisk i rozmywanie przepraw rzecznych. Po raz pierwszy zasiewanie chmur w Wietnamie miało miejsce w sierpniu 1963 roku, a zastosowało je CIA podczas demonstracji przeciwko reżimowi Diema. Były agent CIA powiedział w wywiadzie: po prostu stali w miejscu podczas demonstracji, gdy policja rzucała w nich gazem łzawiącym. Ale zauważyliśmy, że gdy nadchodził deszcz, odchodzili. Na początku i w połowie lat 60. XX wieku eksperymentowano z zasiewaniem chmur na pewnym pasie Laosu, bez wiedzy laotańskiego rządu o projekcie i jego celach. Wyniki eksperymentów uznano za udane w 85%, co dało prezydentowi Lyndonowi Johnsonowi pewność, że w 1967 roku rozszerzy operację zasiewania chmur na szlak zaopatrzeniowy Ho Chi Minha. Szlak zaopatrzeniowy Ho Chi Minha był głównym szlakiem zaopatrzeniowym, którym siły Wietkongu przemieszczały wojska południowego Wietnamu, Kambodży i Laosu podczas wojny w Wietnamie. Szlak ten stanowił skomplikowaną sieć mniejszych tras, ścieżek i dróg, która ciągnęła się od północnego Wietnamu, przecinając Laos i Kambodżę, a następnie rozgałęziając się na południowy Wietnam. 17 marca 1967 roku Stany Zjednoczone przydzieliły 3 samoloty C-130A i 2 F-43 Phantom do 54. Eskadry Rozpoznania Pogodowego w celu przeprowadzenia operacji Papaj. Kilka dni później, 20 marca, nad wschodnią częścią Laosu rozpoczęły się pierwsze loty zasiewania chmur. 54. Oddział Rozpoznania Pogody nadał swoim misjom nazwę Motorpool, ponieważ celem misji było stworzenie trudnego i niemożliwego do przejechania terenu. W lipcu tego roku operację rozszerzono, włączając do niej obszary dalekiego zachodu północnego Wietnamu, a we wrześniu dodano Dolinę A Shau. 1 kwietnia 1968 roku wstrzymano operację zasiewania chmur nad Wietnamem Północnym po wprowadzeniu ograniczeń w bombardowaniu. Południowy region Wietnamu Północnego został dodany do obszaru operacyjnego we wrześniu 1968 roku, a następnie usunięty wkrótce po zaprzestaniu bombardowań konwencjonalnych w listopadzie tego samego roku.
W marcu 1971 roku reporter Jack Anderson opublikował artykuł dotyczący ściśle tajnych operacji wywoływania deszczu w Wietnamie. Oczywiście administracja Nixona zaprzeczyła, jakoby miała jakąkolwiek wiedzę o takich operacjach. Jednak Pentagon Papers obaliło tę informację. 3 lipca 1972 roku The New York Times opublikował bardzo szczegółowy artykuł na temat operacji Popeye. Następnie, z biegiem okoliczności, kilka dni po opublikowaniu artykułu, wszystkie operacje wywoływania deszczu zostały oficjalnie anulowane. 5 lipca, 2 dni po ukazaniu się artykułu w New York Times, doniesienia prasowe i presja opinii publicznej skłoniły Kongres do uchwalenia w 1974 roku ustawy zakazującej wszelkiego wykorzystywania kontroli pogody w celach wojennych. 10 grudnia 1976 roku cały świat zawarł porozumienie zakazujące stosowania jakichkolwiek modyfikacji pogody w celach wojennych. Zasiewanie chmur jest obecnie stosowane w celu zwiększenia opadów w miejscach, w których często występuje susza. Stosuje się je również w celu zapobiegania tworzeniu się gradu i burz. Zasiewanie chmur stosuje się nawet w ośrodkach narciarskich, aby śnieg zalegał tam przez cały rok. Stosuje się je również w popularnych wśród turystów miejscach, na przykład w Dubaju, gdzie deszcz jest rzadkością. W 2011 roku Alan Roback, badacz klimatu, odebrał tajemniczy telefon od 2 współpracowników, którzy byli konsultantami CIA. Zapytali, czy możemy sprawdzić, czy inny kraj kontroluje nasz klimat? Ta tajemnicza rozmowa telefoniczna wywołała u niektórych wątpliwości, czy modyfikacje pogody są nadal stosowane w złowrogich celach. Od połowy XX wieku nauka o klimacie poczyniła ogromne postępy, więc kto wie, jakie możliwości daje współczesna modyfikacja pogody. Także, moi drodzy, jak widzieliście tutaj w tym filmie, w tym dokumencie, to są rzeczy, które dzieją się już tak naprawdę, no prawie, że już 100 lat. To już dużo nie brakuje do tych 100 lat. I nie jest to jakaś super wielka nowość i tak dalej, że takie rzeczy są możliwe. Także, no, a wnioski sobie po prostu sami z tego wszystkiego wyciągnijcie, zobaczcie, pomyślcie, rozejrzyjcie się wokół, popatrzcie troszeczkę dalej niż wasz nos długi jest, jak to się mówi. No i z tym was po prostu na dziś zostawiam, z takim tematem do przemyślenia. Popatrzcie sami, zastanówcie się, podajcie film dalej, zostawcie komentarz, zostawcie palca do góry, żeby to się niosło też dalej, żeby więcej ludzi to po prostu zrozumiało, że dać sygnał jak gdyby taki, że no, my widzimy, my patrzymy na ręce, my nie jesteśmy głupi. Coś w tym stylu. Także to by było tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj cały czas trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Kupując cokolwiek, jeżeli coś chcecie, stamtąd są to produkty, które już wiele razy wam tutaj polecaliśmy, setki razy, może nawet już, z których sami korzystamy, a nie tylko pokazujemy, żeby sprzedać, jak to się mówi, tylko które używamy. To zerknijcie sobie w opis tego filmu. Kupując cokolwiek, wpiszcie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem i do 3 września zostawcie mam komentarz, jakąś fajną historię na temat produktu, który zakupiliście, bo już 3 września ktoś z was dostanie bon na 9000 zł do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić wszystko, co tylko będzie chciał. Także życzę wam miłego dzionka, pełnego słońca, oby było, bo już go znowu dawno nie widziałem. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.